Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Po krótkiej przerwie spowodowanej infekcją jesienną, po prostu się przeziębiłem, musiałem swoje odleżakować. Wracam do robienia filmów. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie model w skali 1:35 włoskiej firmy Italeri. Mianowicie będzie to Humvee M1036 z wyrzutnikiem pocisków przeciwpancernych. Pewnie większość z Was zna ten model. Jest to Humvee, to jest na język polski przekładając, to jest wielozadaniowy pojazd kołowy o wysokiej mobilności, właśnie potocznie zwanym Humvee. Samochód ten terenowy został opracowany dla Armii Stanów Zjednoczonych przez przedsiębiorstwo AM General. I tutaj mamy wersję z wyrzutnikiem przeciwpancernych pocisków kierowanych BGM-71, montowanych właśnie na dachu w specjalnej obrotnicy. Tu trzeba zaznaczyć, że tak, ten model został wydany w tym roku, czyli w 2023, tak jak robię ten film. Ma poprawione, w tym zestawie są poprawione koła. Pierwszy egzemplarz tej wersji modelu od Italeri pojawił się w 1999 roku. I dzisiaj chciałbym Wam właśnie zaprezentować ten model, jak wyglądają ramki, jak wyglądają mocowanie elementów do ramek. Italeri daje nam możliwość wykonania dwóch wersji. Obie wersje są z okresu pustynnej burzy, stacjonujące w Arabii Saudyjskiej w 1991 roku. I tutaj mamy bezpośrednio po przywiezieniu do Arabii Saudyjskiej właśnie samochodów Humvee z wyrzutnikiem rakiet przeciwpancernych, w malowaniu jeszcze tym europejskim, jak i również już w późniejszym malowaniu tak zwanym pustynnym. I tutaj do tego zestawu od razu bym Wam właśnie zasugerował użycie farb akrylowych od firmy Italeri, które już prezentowałem. Jest to cały zestaw farb akrylowych do malowania pędzelkiem, jak również przy użyciu aerografu. Dedykowany zestaw do pojazdów europejskich NATO, jak i również wojsk amerykańskich. Film znajdziecie w prawym górnym rogu do właśnie mojego filmu, jak testuję właśnie ten zestaw farb. A teraz zajrzymy sobie do pudełka. W pudełku znajdziemy torebkę foliową. Oczywiście znajdziemy zestaw kalkomanii, jak i również instrukcję, w której jeszcze raz są podane właśnie sposoby malowania tego modelu. Chyba wspominałem, że pierwszy raz ukazał się w tej wersji w 1999 roku, a w każdym razie w tej wersji jest po raz pierwszy wydane z tymi poprawionymi kołami. Zestaw składa się z 3 ramek z plastiku w kolorze właśnie takim piaskowym, jednej ramki z plastiku przezroczystego z oszkleniem, jak i również reflektorami oraz nowymi poprawionymi kołami, dokładnie oponami wykonanych z takiej gumoplastiku, powiedzmy. I to jest odpowiedni wzór bieżnika dla właśnie wersji Humvee używanych przez wojska Stanów Zjednoczonych w Iraku. I tutaj mamy zestaw kalkomanii. To jest zestaw dedykowany tylko i wyłącznie do tego właśnie zestawu 6598 właśnie do Humvee z wyrzutnikiem pocisków przeciwpancernych, czyli tych M1036. Tak prezentują się kalkomanie. Wyglądają na podstawie tego, co widzę, i zapewne wy widzicie, że są wykonane porządnie, zero przesunięć kolorów. Wyglądają na cienkie kalkomanie. Ja jeszcze nie miałem styczności z kalkomaniami od firmy Italeri. Ostatnie, jakie używałem, były na modelu jakiegoś samolotu, ale to było dawno, dawno temu, gdzieś w odległej galaktyce. I nie powiem, nie pamiętam. I zacznę chyba od opon.
Opony prezentują się tak. Tu jest właśnie ten specjalny protektor tych opon, używanych właśnie w terenach. Tu fajnie można zrobić, że można sobie też te ugięte koła zrobić. No troszeczkę trzeba podgrzać, spłaszczyć, tak żeby powiedzmy nie były tak na maksa napompowane. Tak prezentują się. Jest dość miękkie tworzywo. I takich kół mamy zestaw 4 opon. I teraz zaglądamy do torebki foliowej. Wcześniej sobie oczywiście ją przygotowałem, rozciąłem, żeby nie było żadnych problemów. I zgodnie z instrukcją jedna plastikowa ramka, druga, jak i również tutaj mamy tą trzecią mniejszą, jak i również mamy torebkę właśnie z oszkleniem i reflektorami. I zaczniemy sobie właśnie od oszklenia. Tak prezentuje się, może przybliżę sobie teraz kamerę. No widać, że jest porządnie zrobione oszklenie, nie ma żadnych zniekształceń. Widać tekst pod szybami idealnie i nie są to szyby z grubego plastiku, tylko z dość cienkiego, co na pewno wpłynie na jakość wykonania modelu. No i tutaj mamy oczywiście reflektory. I przechodzę do omawiania elementów samych ramek, jak i również elementów, jakie znajdują się. Tu mamy tą najmniejszą ramkę i sobie zobaczmy, jak to wygląda. No, widać, że są elementy, części są bardzo ładnie. Oj, bardzo fajnie, to właśnie chciałem zwrócić uwagę na mocowanie do ramek. Więc są to cieniutkie elementy. Dosłownie ledwo się trzyma ta część, czyli nie będzie trzeba tutaj nic na przykład, no ciężko będzie uszkodzić, tak? Używając cążek spokojnie będzie można wyciąć i to samo się tyczy z drugiej strony, czyli nie mamy takich mocnych, grubych mocowań. I tutaj sobie oglądamy, tak, tu mamy przód, który montujemy, te rury właśnie osłaniające. Tutaj troszeczkę trzeba będzie nożykiem, ewentualnie też papierem ściernym, jest mała nadlewka. I tu mamy zamkniętą, szkoda, że jest zamknięta obrotnica, ale prezentuje się ona fajnie. Tu mamy plandekę zwiniętą, kolejne elementy. I tak samo mocowanie jest bardzo delikatne, że nie są to grube takie nadlewki, które później na przykład może być podczas wycinania można uszkodzić dany element. No i zabieramy się za kolejne. Tu mamy taką ramkę, to już są duże ramki i tu są elementy podwozia, jak i również wnętrza kabiny. Tak prezentują się fotele. Rura wydechowa, elementy zawieszenia i tak samo jeżeli chodzi o mocowanie, tu mamy lusterka, widzę, elementy silnika, chyba silnika to są elementy, ewentualnie samego układu jezdnego. No i tak samo cienkie są mocowania. No i tu mamy ramę. Tak samo. Model wygląda na porządnie zrobiony. Tutaj też dodam od siebie, że ten model był przepakowywany przez firmę Rewel, jak i również firmę Zvezda. No i kolejna ramka. Przód.
Tu mamy w ten sposób wnętrze. Tu sobie właśnie wklejamy reflektory, które wcześniej sobie malujemy na przykład flamastrem chrom od firmy Mołotow. Dla osób, które chcą sobie skleić samochód tego typu, powiem Wam, że naprawdę fajnie to wygląda, tym bardziej, że bardzo fajnie prezentować się będzie taki model koło na przykład modelu Abramsa M1A1, które Wam prezentowałem. Unboxingi, linki będą w lewych rogach do filmu. No tak jak wspomniałem wcześniej, w prawym górnym rogu znajdziecie odnośnik do filmu o farbach. No i powiem Wam, że tak, no model wygląda bardzo porządnie. Jeżeli chodzi o detal, też jest ok, moim zdaniem. Jest w bardzo przyzwoitej cenie. Link do modelu w sklepie znajdziecie w opisie. Powiem Wam, że bardzo zachęcająco to wygląda. I osoby, które uważają, znaczy zbierają współczesne modele pojazdów używanych teraz przez Armię Stanów Zjednoczonych, czy też przez armie należące do NATO, powinny być usatysfakcjonowane tym modelem i nie powinien on początkującym modelarzom już z lekkim takim malutkim doświadczeniem sprawić jakiegoś problemu. Ja na chwilę obecną dziękuję Wam za uwagę, życzę Wam udanego dnia, pozdrawiam i do następnego unboxingu. Trzymajcie się, cześć!